Cześć! W tym filmie pokażę Wam, jak zbudować taras z drewna. Jakiś czas temu mój domek został docieplony styropianem i wymieniony został w nim dach. Do pełni szczęścia zabrakło mi tarasu. Niestety budżet remontowy został mocno uszczuplony i postanowiłem go zrobić całkowicie sam, czyli jedna głowa, dwie nogi i dwie ręce. Takie wyzwanie. Na początku wymierzyłem wielkość tarasu, uwzględniając dostępne długości deski tarasowej. Wybrałem deski o długości 4 metry. Zacząłem od zerwania darni pod powierzchnię tarasu. Przy okazji obkopałem fundament i go dodatkowo zabezpieczyłem przed wilgocią masą bitumiczną, wiedząc, że po zbudowaniu tarasu nie będę miał tam łatwego dostępu. Następnie zacząłem wiercić otwory na głębokość zgodną z mapą przemarzania gruntu dla mojej strefy. Chociaż biorąc pod uwagę globalne ocieplenie, pewnie mogłem sobie darować parędziesiąt centymetrów. Średnica otworów to 25 cm, a rozstaw zrobiłem co około 170 cm. Do szalunku użyłem starych wiader po tynku elewacyjnym, który został zużyty do wykończenia elewacji. W otwory włożyłem pręty zbrojeniowe oraz powrzucałem zalegające przy domu resztki gruzu. Receptura na beton to 1 łopata cementu na 3 łopaty piachu, pospółki i wody tyle, ile potrzeba. Zakupiłem pręty gwintowane o średnicy Fi 16 oraz odpowiednie podkładki i śruby. Pręty zagiąłem w literę L i zatopiłem w betonie, oczywiście ustawiając je w pionie oraz w linii i we względnie zachowanym poziomie. Przy konstrukcji, którą zastosowałem, dokładny poziom nie ma aż takiego znaczenia, ponieważ na prętach gwintowanych możemy łatwo sobie wszystko wyregulować. W miejscach, gdzie chciałem wstawić słupy pod konstrukcję zadaszenia, zastosowałem specjalne kotwy. Po wyschnięciu podstaw zabezpieczyłem je masą bitumiczną. Następnie wyłożyłem powierzchnię pod tarasem geowłókniną i przysypałem żwirem frakcji 16-32 mm po to, aby pod tarasem nie przerastały jakieś rośliny. Konstrukcję pod deski tarasowe zrobiłem z drewna sosnowego. Całość wyliczyłem tak, aby poziom tarasu był równy poziomowi podłogi domu, oczywiście zachowując delikatny spad od ściany domu. Zastosowałem legary o wymiarze 7×14 cm i kontrlegary 5×10 cm w rozstawieniu co około 53 cm. Drewno konstrukcyjne wcześniej odpowiednio zabezpieczyłem preparatem ochronnym. Widoczne elementy konstrukcji przeszlifowałem szlifierką kątową z założoną tarczą listkową o gramaturze 80 oraz zaimpregnowałem impregnatem powłokotwórczym w kolorze orzech włoski. Słupy przy ścianie domu podczepiłem kątownikami pod mur łaty. Całość skręciłem estetycznie wyglądającymi śrubami zamkowymi. Zakupiłem deski tarasowe z naszego polskiego modrzewia o wymiarze 2,5×14 cm. Modrzew to drewno, którego trwałość na wolnym powietrzu szacowana jest na około 90 lat, a przy tym ma przystępną cenę. Deski tarasowe przed ułożeniem pokryłem olejem w kolorze palisander. Do przykręcenia deski tarasowej użyłem specjalnych wkrętów tarasowych ze stali nierdzewnej. Nie należy na tym oszczędzać i szukać zastępczych rozwiązań. Kto nie wierzy i będzie jednak chciał zaoszczędzić, to się przekona po czasie, że nie było warto. Po wybudowaniu głównej konstrukcji postanowiłem połowę tarasu zadaszyć. W tym celu zrobiłem konstrukcję jak pod typowy dach i użyłem tej samej blachodachówki, co na dachu domu. Patrząc z perspektywy czasu, to całość konstrukcji chyba trochę przewymiarowałem, ale przynajmniej jest bezpiecznie. Bez obawy latem ustawiam na nim basen o pojemności około 2 m3, gdzie nacisk na metr kwadratowy wynosi około 700 kg. Taras ma około 50 m2. Taką konstrukcję robiłem po raz pierwszy w życiu, bazując na poradnikach z internetu. Nie posiadałem również jakichś wyjątkowych profesjonalnych narzędzi. Na co dzień nie jestem budowlańcem, więc moje doświadczenie jest na poziomie raczej amatorskim.
Budowałem go w wolnych chwilach przez okres 4 miesięcy, od połowy maja do połowy września. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Postaram się na nie w miarę możliwości odpowiedzieć. To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć!